Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. Jestem czerwony. Zjarałem się przez ostatnie dni. My już wyjeżdżamy stąd, tutaj lataliśmy na spadochronach, płacimy teraz tutaj tej pani i uciekamy już z tego miasteczka, z tej wioski, w sumie to nawet nie wioska. Szefowa nas jeszcze podwiezie na autobus, no bo kawałek mamy, no tutaj nic nie ma, musimy zjechać z tych gór trochę. Wszystko szybko się dzieje, przyjechał już bus, pani nas tutaj podwiozła, tak, tym samochodem, dobra, daję jeszcze mój plecak tutaj, o, pięknie. No to jedziemy, będziemy tak jechać z jakieś, no do 1,5 godziny. Ale jeszcze mamy widoczki po drodze, jedziemy tymi serpentynami cały czas, które no na ostatnim filmie widzieliście. Zobaczcie, tam na dole teraz mijamy Aquapark, w którym też byliśmy ostatnio, to znaczy nie byliśmy w samym parku, ale właśnie do tego miejsca zrobiliśmy sobie wędrówkę. Jeszcze jedno spojrzenie, Aquapark na dole, a tutaj dookoła góry. Patrzcie, jaki znak tutaj mijamy. Kosy mogą być na drodze. No i są. Ale numer. O, tu chyba ktoś miał lądowanie na dole. O matko, pan się wziął za wyprzedzanie. Podwójna ciągła na zakręcie. Daliśmy radę. Ten znak też dla mnie nowy. Widzę go chyba tutaj pierwszy raz. Ale nic dziwnego, bo tutaj oni właśnie się wyprzedzają. Bardzo wąskie są jezdnie, tylko 2 pasy, w jedną jeden, w drugą jeden. No i często jadą pod prąd. Tu jakiś punkt widokowy, sklepik miał być, ale chyba już zamknięty. Te szlaczki kojarzą mi się z jakąś drogą w Rumunii, nie pamiętam teraz nazwy. I jest jeszcze jedna taka w Szwajcarii, z tego co kojarzę, właśnie takie serpentyny. Zobaczcie, jakie ostre zakręty tutaj. Z tego co widać, cała droga wykuta jest właśnie w tej skale. Kolejny zakręt, o, ten jeszcze bardziej ostry jest. Ile tutaj rośnie różnorodnych kaktusów. Co chwilę jakaś inna odmiana. O, tu takie podłużne, tam takie bardziej jak kwiaty. Wcześniej jeszcze inne mijaliśmy. Zobaczcie, jak tu jest ta droga zrobiona. Taki kamień, widać, że te kamienie co jakiś czas się osuwają. Jest i kolejna koza. Chyba się zagubiła. O matko, i ta tutaj przy tej samej drodze. Kolejne wyprzedzanie. Pan się grubo wziął tutaj za nawet osobówkę. Jezu, Jezu, to kolejna ciągle. I jeszcze jeden mija. No szalony. No i hamować musi, bo zobaczcie, o. No właśnie, z tamtej strony. Tutaj się nie zmieścił. No nieźle. Co tam, długo nie minęło, kolejną wieżę. Chyba wolałam, jak jechał za tymi samochodami, przynajmniej o wiele wolniej i spokojniej jechał. A przed nami kolejka, o teraz krzaki zasłoniły. A tu jest ta góra też, na którą wjeżdżaliśmy i kolejka. Mało widoczna, ale jest. Zobaczcie, te słupki, nie wiem czy wagoniki dostrzeżecie, bo to maciupkie dzisiaj. Widoki przypominają trochę wędrówkę w Peru teraz. Na dole płynie rzeka, teraz jej chyba, o jest, wyłoniła się. Tutaj jedziemy wzdłuż takich skał. Mijamy most, rzekę, no i powoli wyjeżdżamy z kanionu. Właśnie wjeżdżamy na terminal, zajęło nam to równe 2 godziny. Jesteśmy już na stacji, wysadził nas kierowca, skasował nas trochę więcej niż powinien, tak nam się wydaje. I nie wiem co miejscowi wiedzieli, ale wszyscy wysiedli wcześniej przed tym terminalem. My tylko tutaj przyjechaliśmy. Siedzimy tylko, stoimy we dwoje. Nikt oprócz nas tutaj więcej nie dojechał. Wysiadali przed jakoś tam na jakichś trasach, więc
bo to jest tak na uboczu, więc oni może wiedzieli, że gdzieś tam po drodze lepiej wysiąść i łatwiej dojechać. A jeszcze co najlepsze, nikt nie mówił nam w tej miejscowości, w tej wiosce, gdzie byliśmy, że można prosto dojechać do Giron, bo tam chcieliśmy w sumie spać. To był nasz pierwotny plan, no ale nie było autobusu, mówimy, dobra, zostajemy w tym dużym mieście, prześpimy się tutaj, najwyżej pojedziemy sobie tam na jeden dzień. A ten pan pojechał obwodnicą i przejechał przez Giron. miejscowość, jakby dookoła, tak zrobił. A my mamy już B&B zarezerwowane, więc nie możemy z tego zrezygnować. Są tu jakieś restauracje po drodze. Ja bym już coś mógł skubnąć, zjeść. Idziemy poszukać, wykorzystamy tą sytuację do kupienia biletów dalej. Albo podpytanie o ceny. Okej, my już wszystko załatwiliśmy, dowiedzieliśmy się, ile te bilety będą kosztować nas, a teraz jeszcze trzeba zrobić potrzebę swoją i tutaj jest już płatne. Tam było zamknięte, pani wysłała mnie na dół, ale patrzcie, jakie tutaj jest rozwiązanie. Na walizki, żeby sobie tutaj spuszczać, po schodach nie chodzić. Z tej strony jest tak samo. Fajne rozwiązanie. Właśnie dzwonił do nas kierowca, jest tutaj szary Renault. Tak, podjechał Uber po nas, zapłacimy 10 zł za przejazd. No, zaraz sprawdzę ile. Jedziemy, mapa pokazuje, że dojedziemy za 20 minut. Bilety do miasta, do którego chcemy dojechać jako kolejne, kosztowały tutaj 130 000 kopa, a w aplikacji online można je kupić już za 100 000. No to na osobę to już jest 30 000 kopa, jakieś 27 zł różnicy, plus jeszcze w aplikacjach często są zniżki minus 10 albo minus 20%. Dlatego zdecydowaliśmy się, że pojedziemy do hotelu i na spokojnie przejrzymy jeszcze inne opcje, może nam coś jeszcze wpadnie po drodze, może zmieni nam się plan i wtedy kupimy online. Co też ciekawe, ostatnio jak kupowaliśmy bilety, no to wyszło nas taniej kupić bilet na dworcu niż przez aplikację, a tutaj odwrotnie. I jesteśmy pod naszym B&B. Tutaj, gdzieś ten budynek. Ale zamknięte. Trzeba dzwonić. Okazało się, że tutaj też jest ten sam numer, także tutaj jest jakiś domofon, poczekamy tutaj. Jesteśmy, apartamenty wyglądają na dosyć nowe, 202. Pani poszła chyba po klucze. O, to ładnie to wygląda, dobrze zrobione. Tutaj może sprzątają. Małe okno, ale spoko apartament. Czekamy. Tutaj jest sporo obrazów i zobaczcie, Barichara. Byliśmy, Canyon de Chichamocha, Chichamocha. Byliśmy i dosłownie te same ujęcia może i dzisiaj będą w naszym filmie. Sun Hill też byliśmy i Giron. No w Giron nie byliśmy. Aha, to też jest Giron. Może jeszcze będziemy. Tak, może będziemy. Zobaczymy, jak nam się ten plan ułoży jeszcze. Ja nie złe, pani mówi, że nie ma tej rezerwacji, ale nas wpuści. Jest. Spory pokój. O, tutaj mamy do łazienki. A pani niech tę łazienkę później pokaże. Jest sofa, jest telewizor. Pięknie. Duży pokój. Tutaj jeszcze mamy okno. Biurko jest do pracy. To ja, piąteczka. Jest kibelek, jest zlew. Woda. Wygląda na to, że będzie ciepła, choć to nie zawsze jest gwarancja. 100 zł płacimy za ten pokój. Podobno na tym piętrze mamy kuchnię. O, jest też taras. Można sobie tutaj posiedzieć. Tutaj czy jeszcze wyżej? Trzeba to poszukać. Gdzieś tutaj. Idziemy w tą stronę. Tu jest jakiś pokój. Tu też jest pokój. Tak? Ale kolejny obraz. Tutaj też, I telerefik, Feriko. O, w końcu. Na którym też byliśmy. Też byliśmy, tak. Tutaj sporo miejsc odwiedziliśmy. Idziemy poszukać kuchni. Jest i kuchnia i co ważne, pralka. Musimy pranie zrobić. Może już nie dzisiaj, albo wieczorem. No zobaczymy. Ładna, czysta kawa, mikrofalka. Tak, maszyna do kawy. No, poster. da radę tutaj przeżyć. Co Elegancko. tu mamy? Talerze, A talerze mamy gdzieś jakieś? no są tu jakieś miska, o. Dobra. Coś się znajdzie, na nasze potrzeby będzie ok. Chwila przerwy, mały relaks, idziemy teraz znaleźć coś do jedzenia. Marika mnie na jakieś tutaj burgery ciągnie. Nic w tym mieście innego nie ma, a jeszcze mamy rekomendację od pani, u której spaliśmy, że tutaj są najlepsze burgery i najlepszy sos jakiś, nie tatarski, ale no mniej więcej Jakiś tak brzmi lokalny. po hiszpańsku lokalny i że tutaj go produkują i jest najlepszy właśnie. Także no jak tu się nie dać namówić na takiego hamburgera, skoro został tak zarekomendowany. A z drugiej strony pytaliśmy już tu w kilku miejscach i ja przejrzałam też mapę i od 18 będzie wszystko otwarte, a mamy 17? Tak. Także ciężko teraz coś znaleźć. Siesta. I tak się skończył nasz obiad. Chipsy w sklepie. Łaziliśmy, pytaliśmy, nie było takich dań. Kupimy może coś w sklepie albo po drodze jeszcze jakieś przekąski i mamy jakieś zakupy w sklepie zrobione i spadamy do pokoju. Najważniejsze, że w supermarkecie, w którym byliśmy, są polskie papryczki, polskie oliwki i polski hummus, także zrobiliśmy zapasy. Miało być do buzi, nie trafiłam.
Marika została w pokoju, ja idę jeszcze raz sam na miasto, coś jeszcze kupić. I no, ostrzeżono nas tutaj, żeby uważać na telefony w tym mieście, bo jesteśmy w takim teraz większym mieście i że tutaj lubią czasami ciap na motorach jak jeżdżą. Także trzeba uważać. Zresztą na pierwszy rzut oka widać, że to miasto jest no, trochę biedniejsze, sporo bezdomnych też tutaj widać. Są fajne miejsca, jakby fajne dzielnice, jak my tutaj też mieszkamy w dość spoko dzielnicy, ale też tutaj widać, że no, wygląda już to trochę inaczej niż te fajne, małe hiszpańskie wioski. Ja już zakupy zrobiłem, powoli wracam już do swojego pokoju i powiem wam, że tutaj dużo ludzi o tej godzinie jest, gdzieś po godzinie 19. Sklep z alkoholem za kratami. W międzyczasie, jak Marcin na drugich zakupach, to ja zrobię pranie. I jeszcze ani razu nie korzystaliśmy z pralki, tylko praliśmy wszystko ręcznie. Tutaj generalnie pranie w pralce wychodzi drogo, około 14, już chyba raz mówiliśmy, czy 14 za kilogram złoty mniej więcej. No to się te ceny wahają. Także my tych kilo trochę mamy jednak. No i dzisiaj jest pralka, więc skorzystamy i wybierzemy wszystko. Zaczęłam wrzucać pranie, ale wydaje mi się, że to nie jest pralka, tylko secado, czyli chyba sama suszarka tutaj bez prania. No właśnie, tutaj muszę przerzucić rzeczy. Chwilę coś tu pralka powłóczała, ale widzę, że już leje wodę. Chyba 48 minut będzie się prało. Marcin przyszedł, to od razu wiadomo, o co chodzi w tej pralce. A co, pogubiłaś się? Pogubiłam się, już mówiłam wcześniej. Teraz Marcin mówi, że tu ja powinnam proszek nasypać, nalać, w sensie ten płyn. No ale nie wiem, no może się... Pachnie, to się wyprało, no tak czy siak się jakoś wyprało. No, przekładamy już do suszenia, ale nie wszystko, Marcin, chyba tej sukienki nie, i robimy teraz kolejne pranie. Dzisiaj będą 3, albo jutro dokończymy 3. Zakupy zrobiliśmy, ale zdecydowaliśmy, że zjemy jednak na mieście, a daleko nie musieliśmy iść, bo tutaj jest wejście do naszego hotelu. Tu jest Marika, a tu jest burgerownia, więc zjemy dzisiaj po burgerze, Marika z frytkami. Tak, będą frytki i Marika coś mi tu gada o kurczaku, więc burger z kurczakiem trochę mi nie gra, no ale dobra. Śmiało, śmiało, bierz tą szklankę. Przez to, że mieszkamy po prostu u góry, bo nasz pokój jest tam, to przynieśliśmy swoje szklanki, tak, o. No, Saludo. Tak, zdróweczko, to nie cola. A czyli też. A chciałam powiedzieć tylko, co jeszcze zamówiliśmy, ale nie wiem, czy mnie słychać, bo tak daleko to nie wiem. Tak, no zgubiłaś swój, to teraz musisz głośniej mówić. Do mikrofonu. Zamówiliśmy w końcu 2 identyczne zestawy, będą z frytkami i z podwójnym mięsem wołowiny i podwójnym serem. Dokładnie. I frytkami, tak. Do tego zamówiliśmy, podobno jak tu się zamawia, no to są frytki razem z polane jeszcze serem. No i poprosiliśmy, to już dziś było, nie wiem czy nie w Peru albo w Brazylii, coś takiego. No i tutaj stwierdziliśmy, że jednak nie, że wolimy zwykłe frytki i jeszcze poprosiliśmy oddzielnie sosy do tego. Pani też mówi, wszystko na górę, mówią nie, tak, oddzielnie. oni tu miksują. Tak. Dostaliśmy już nasze burgery, pięknie wyglądają, ole kotlety, podwójne mięcho, podwójny ser. I co ciekawe, tutaj do burgerów dają słodki sos, ten jest ananasowy, tu jest ketchup i tutaj jest tartar, taki ser. I co ciekawe, o, to też jest ciekawe, patrzcie, o, właśnie dają ser do frytek, więc ja też sobie tutaj posypię trochę fryty. Smacznego, Marii, widzę, że dobrze się ubrudziłaś, to znaczy, że dobre. Dobre. Marcin spróbował już swojego burgera, no i widzicie po jego twarzy, no już. Słodki sos do burgera nie dla mnie, nie do frytek. Oni może lubią, ale... Aha, dla mnie też nie. Dostaliśmy, tak jak Marcin Wam pokazał, te różne sosy, ale burger sam w sobie. Ser ekstra. Wgryzam się jeszcze raz, naprawdę. Ten tłuszcz tutaj aż cieknie, czyli znaczy, że będzie bardzo dobry. Jak się dzieje. Marii, weź mnie uszczypnij. Jednak to prawda, to był najlepszy burger, jaki jadłem, naprawdę. Właśnie nie wiem, czy będziemy jutro ziemniaki gotować, czy ja tu będę na kolację. Naprawdę mistrzostwo świata. No tak mnie nakarmili, że nie zapomnę tego burgera, aż nie wyjadę stąd. Będę go wspominał. Nie wiem, czy będę chciał poprawiać gdzieś indziej, żeby mi nie zepsuło smaku burgera w Kolumbii. No, ja też z chęcią bym wróciła. Jak ja taka, wiecie, No. niemięsna jestem i myślałam, żeby tutaj wziąć kurczaka, bo zazwyczaj biorę kurczaka, to Nie no, tutaj Ta wołowina. karne to... Jakby no nie można brać innego burgera. no naprawdę coś pysznego. My już skończyliśmy naszą kolację, wróciliśmy po pranie, zapłaciliśmy 52 000 peso, czyli to wyszło 46 zł za podwójne mięso i podwójny ser, także wydaje mi się, że to słuszna cena. Full. Słuchajcie, ale numer po 4 dniach. Po 4 dniach kąpania się w wodzie z wiadra mamy ciepłą wodę. Aż Marcin
poszedł się tak szybko myć jak nigdy. No to słuchajcie, to naprawdę ta woda z wiadra... Jak nigdy. Krzyczy jak nigdy. No jak nigdy, no tak się zerwałeś, że woda ciepła i jeszcze pytał się, czy woda ciepła cały czas tak leci. Ja mówię, no tak, no taki luksus, słuchajcie, jakby to nie wiem co to było, a to tylko ciepła woda z prysznica, no. A tyle radości daje. Moi drodzy, jeśli macie takie urządzenie, no to pamiętajcie, że nie ogrzeje Wam oczywiście wszystkiego naraz i nie na maksa odkręcajcie, tak jak to Marcin zrobił i leci mu zimna i mówi, jak ciepło miałeś, tylko pamiętaj, o, tyk, troszeczkę, dosłownie, żeby leciała sobie ta woda, znaczy ona i tak dosyć mocno leci, no i ciepła woda, ciepła. Tak, Marcinku? Pamiętajcie, żeby gacie codziennie myć, jak jesteście w podróży. Mamy pralkę, jutro się wrzuci. Witajcie telewidzowie kolejnego dnia w Kolumbii. U nas dzień dzisiaj techniczny i leczniczy, ale o tym to później Marika opowie. Idziemy najpierw na obiad za 16 000, to na razie najtaniej jak znaleźliśmy. To jest lekko ponad 14 zł. Tutaj jakaś afera na ulicy, trąbią na siebie. No, my idziemy tutaj do środka, zobaczymy jak tutaj karmią. Tamta restauracja nie wypaliła, bo mieli tylko kurczaka w tej cenie, a jak wiecie, ja lubię wołowinę i przyszliśmy tutaj do jeszcze innej, są dwie obok siebie. Na pewno tutaj, w której zostaniemy, tylko jest tak popularnie, że trzeba stać w kolejce. Myśleliśmy, że sami siedzimy przy stoliku, a okazało się, że tutaj mrówki nam sprzątają jeszcze. Ale Kilka mrówek wynoszą ten kawałek mięsa. dobre są. I to jak, że dają radę, nie? No tak. Nakryją dla nas nowo? Nie, po prostu pani strzepie. Jeden obraz z góry tylko pan zabrał. Pani obróciła obróz na drugą stronę jak mrówka. A te mrówki cały czas gdzieś tam łażą, mają tutaj taką trasę swoją. Pani teraz pościeli nam drugi obrus. Pięknie. Wygląda na to, że mamy już nasz rachunek z powrotem. I teraz będą dwie zupy, tak. A to jeszcze nie dla nas. Doczekaliśmy się, jest zupa dyniowa, od razu pan jakiś deser przyniósł i do tego mamy sos. Smacznego, Marii. Zupy nie ruszyłem przez te mrówki, a pani już przyniosła drugie dania, trochę zeszło, także bierzemy się za jedzenie. Kremówka to nie jest moja ulubiona zupa, za to Marii się zajada. Czas spróbować to, co uwielbiam najbardziej, czyli wołowina. O, nawet się rozpada. Fasolę dają tutaj. No nie jest podobna do tej w Polsce, ale jest dobra. Kiedyś jadłem inaczej. Tego słodkiego banana, plantana zjadałem z obiadem, ale teraz już papuguję też po Marice i zostawiam go na koniec, bo on jest tak dobry, że warto ten smak zostawić na koniec, na przepłukanie tej całej buzi. Za te dwa obiady w tej knajpie zapłaciliśmy 31 000, czyli 27 zł, lekko ponad. A to był moim zdaniem jeden z lepszych obiadów, jakie jedliśmy w Kolumbii do tej pory. U mnie byłby na 3. miejscu, albo nawet 4. Naprawdę? Naprawdę. To też nie jest źle. No nie, to nie wiem, które wygrywa, bo zupa to była bardzo dobra, właśnie ten krem. I drugie, prawdziwa taka pierś z kurczaka, jakby domowa, a nie rzucona po prostu na grill, pyk, pyk i sucha. Także bardzo dobre. Marika zamawia Ubera i w sumie odpowiedz mi, kiedy byłaś ostatni raz w szpitalu? Nie pamiętam. No to dzisiaj właśnie Marika jedzie, czeka na Ubera. Ale nic poważnego. Dojechałam już do szpitala. Pół godziny na trasa za mną z panem. Zagadał mnie tak, że po prostu już miałam ochotę na koniec wyjść, ale trochę połechtał moje ego, bo powiedział, że bardzo ładnie mówię po hiszpańsku, gdzie się tak nauczyłam, więc całą drogę naprawdę całą przegadaliśmy. I za tę trasę pół godziny, to było 14 km, zapłaciłam jakieś 18 zł. Idę teraz do środka. Okazuje się, że nie tak szybko, jakaś kolejka w środku i muszę poczekać na zewnątrz. Nie odważyłam się Wam tego nagrać, ale to wyglądał szpital, jakby był z jakichś, nie wiem, czasów. Ludzie leżą wszędzie, tutaj jest ich mało już, na korytarzu, ale tam leżało ich po prostu jeden obok drugiego. Zresztą tutaj już wchodzę teraz w kolejne, nie będę pokazywała Wam ludzi, ale znowu jest cały korytarz zawalony ludźmi. Chyba tu mnie wysłali, a miałam iść po takiej linii. Okazuje się, że nie załatwię w tym szpitalu nic. Nie ma tutaj laryngologa, a po to tutaj przyjechałam i mam problemy z uchem. Zajrzeli i powiedzieli, że oni mi tu nie pomogą, a lekarz od uszu jest rankami. On po prostu przejeżdża przez szpitale. Jeśli coś jest, to się zatrzymuje na dłużej, a jeśli nie, to po prostu jedzie do innego szpitala, w którym stacjonuje na co dzień. Także albo mam wybór tutaj przyjechać jutro o 6 rano i czekać i liczyć, że on będzie, albo po prostu udać się do innego szpitala. Także napisałam już teraz do swojego ubezpieczyciela, no i czekam, co on odpowie. Wyszłam już ze szpitala i to dosyć traumatyczne przeżycie. Czegoś takiego, no ja chyba w polskich szpitalach nie widziałam. Wydaje mi się, że to, przez co musiałam przejść,
to jest po prostu taki ostry dyżur i po prostu ludzie leżeli jeden obok drugiego, łóżko w łóżko na korytarzu, podłączeni pod kroplówki, z urazami głowy, no po prostu mnóstwo tych ludzi było. No i ja musiałam po tej linii tam przejść od początku do końca przez tych wszystkich pacjentów, tak jakby czekających na pomoc. W sumie oni już dostali pomoc, tylko po prostu chyba zabrakło łóżek czy sal, żeby oni po prostu leżeli w salach. No i nic tu nie załatwiłam, także tak, czekam właśnie na tą odpowiedź od ubezpieczyciela. Piękna pogoda jest, więc wyszłam na zewnątrz. Uber przyjedzie za 10 minut, a jeszcze tutaj Wam pokażę, jak to wygląda w ogóle. Tutaj mamy ten szpital, no ogromny, wygląda na ogromny. Po drugiej stronie mamy od razu sklep. Tutaj mamy jakieś kanapki, przekąski i kawę. Dalej apartamenty. Tutaj nawet jakieś sprzęty medyczne. Podobno biurowce, tak mi wcześniej pan z Ubera powiedział. I tam widzę też jakieś łóżka. Także, jeszcze jest tutaj podobno hotel. No miejsce do posiedzenia. Generalnie no spory taki obiekt tutaj jest. Mój Uber widzę, że już czeka w kolejce, to ten trzeci. Dojechałam. Marcinek już czeka z kawką tutaj. Pół godziny znowu jechałam, pół godziny, ale tym razem trafił mi się kierowca znaczy samochód z klimatyzacją. A tutaj Sklejam filmy i pod kocem. tak, no, ale w pokoju też mamy, zobaczcie, odpaloną klimatyzację. Pierwszy raz, odkąd tutaj jesteśmy, w ogóle mamy w pokoju klimatyzację. Od kilku godzin właśnie taką mamy pogodę w Kolumbii. Pada i to dość mocno. Trafiłem do miejsca, gdzie się mariaci schodzą i sobie jeszcze śpiewają. Jestem w toalecie i powiem wam, że pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Blokada tej górnej tutaj pokrywy. W sensie, tak się zastanawiam, dlaczego? W sensie, czy coś można ukryć, narkotyki, broń? Może i tak, ale w sensie, dlaczego oni tutaj w takich miejscach robią taką blokadę? Ja rozumiem, że coś może się stać, że ktoś może coś tutaj wkładać, coś tam mogą sobie przejmować, przekazywać, ale żeby w takich miejscach było coś takiego, no że zobaczcie, to jest konkretna konstrukcja. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki telewidzowie, że jesteście, że lajkujecie, że komentujecie, że subskrybujecie. Subskrybentów też przybywa, za to też wam dziękuję. Tym, co przyszli i tym starym. I jeszcze raz wielkie dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Y los mariachis van pensando mis canones, que son 25 para llegarle. Levantaron de caer, acabó de llegar a Tigres del Norte. Chyba żona przyszła po niego do domu. O, wygląda groźnie. Widzę, że tutaj tak samo jak w Polsce, do domu. Kobieta przyszła i goni. Ale chłopaki się nie przejmują.